Witamy Was w kolejnym dniu na Podlasiu. Jesteśmy dzisiaj w Białymstoku. Będziemy zwiedzać troszeczkę Białystok. Pokażemy Wam, gdzie będziemy i co będziemy robić. Znajdujemy się Rozpoczynamy naszą wycieczkę w Białymstoku od słynnego napisu Białystok na rynku Kościuszki, który jest jednym z symboli miasta. Spacerując po rynku kierujemy się w stronę Bazyliki Mniejszej w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, imponującego kościoła w stylu neogotyckim, które wnętrze zachwyca wysokimi sklepieniami, witrażami oraz licznymi rzeźbami i obrazami przedstawiającymi sceny biblijne, w tym życie Maryi i Jezusa. Chwilę zatrzymujemy się, by poczuć spokój i wyjątkową atmosferę tego sakralnego miejsca. Po wyjściu z kościoła ruszamy w stronę wiszących parasoli, które tworzą kolorową, artystyczną instalację nad deptakiem, nadając miejscu lekkości i niecodziennego charakteru. Tuż obok znajduje się rzeźba Michała Jackowskiego o nazwie Obietnica, przedstawiająca symboliczną postać człowieka otwartego na świat i naturę, która zachęca do zatrzymania się i refleksji nad miejscem sztuki w miejskiej przestrzeni. Z tego miejsca kierujemy się dalej w stronę Pałacu Branickich, zwanego często Wersalem Podlasia, którego elegancka, barokowa architektura i rozległe ogrody są jednym z najważniejszych punktów turystycznych Białegostoku. Duży. Teraz wchodzimy do Pałacu Branickich. Branickich, tak. Bardzo duży obszar tutaj ogólnie. Pałac powstał w XVIII wieku, a jego budowę nadzorował hetman Jan Klemens Branicki, jeden z najpotężniejszych ludzi tamtej epoki. To nie tylko pałac, ale cały kompleks z ogrodami w stylu francuskim, fontannami, alejkami i rzeźbami, który robi ogromne wrażenie na każdym odwiedzającym. Ciekawostką jest to, że pałac miał służyć nie tylko jako rezydencja, ale też jako centrum życia kulturalnego i politycznego miasta. Hetman Branicki był mecenasem nauki i sztuki, a w pałacu organizowano wspaniałe bale, koncerty i przyjęcia dla gości z całej Europy. Warto zwrócić uwagę na symetrię i bogactwo zdobień. Każda elewacja, każda kolumna, każda fontanna została przemyślana tak, by zachwycać harmonią i elegancją. Pałac przetrwał wiele zawirowań historycznych, w tym zniszczenia wojenne, i dziś jest siedzibą Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, co pokazuje, jak dawne magnackie rezydencje znalazły nowe życie w nowoczesnej Polsce. Nie można też pominąć ogrodów, które zachwycają nie tylko rzeźbami, ale też starannie zaprojektowanymi alejkami i fontannami, idealnymi na spacer i odpoczynek.
Dla wielu odwiedzających Pałac Branickich to miejsce, w którym historia spotyka się z codziennym życiem miasta, pięknie, majestatycznie i pełne tajemnic przeszłości. A Białystok słynie z figurek niedźwiedzi. A tu taki rycerz. No, Bo rycerz. jesteśmy koło pałacu. Do pałacu, tak. Kapsuła czasu No, zawiera widzę specjalne właśnie. wydanie kuriera koronnego z przesłaniem białostoczem dla potomnych. Lepiej? Tak. No, to fajnie. A widzisz, widzisz, on języka Esperanto. Esperanto. Który, ale wiecie co? Duży człowiek. A cienie. Duży człowieczek. Cienie nasze. Taki podpachny. Ale tutaj jest, patrzcie, tutaj jest z tych literek trzeba ułożyć jego na imię i Wszystko możliwe. co właśnie nią szliśmy z 1932 roku. No to jest tak, odwróć się teraz, jak teraz wygląda. To jest taka cerkiew. Cerkiew, tak. Zatrzymujemy się przy muralu Dziewczynka z konewką. Mała dziewczynka podlewa kwiaty.
przypominając o radości, naturze i prostych przyjemnościach. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Białymstoku i świetny punkt do zdjęć. Zajechaliśmy po drodze z Białegostoku do karczmy Folwark na Dawki. To jest niedaleko Wasilkowa. Idziemy do karczmy, bo tutaj żeśmy wyszukali dania regionalne i chcemy spróbować i pokażemy Wam, jak to wygląda. Pan cię wita? Gospodarz. Bardzo fajnie, klimatycznie tutaj jest. Klimatycznie. A to jest. A co Tutaj mamy menu Folwark na Dawki. Co to przypomina tak bardziej? Smaku? Pokażę Wam. Nie piłem tego jeszcze. My chcemy Podobne smaku do piwa. Podlaska Micha. Delikatnie. Tu mamy wszystkie dania regionalne. Pierogi, Określić smak. kartacze, kiszka, babka ziemniaczana podana z zestawem surówek i dzbanem kwasu chlebowego. Całość kosztuje 160 zł i jest polecane dla 4 i 5 osób. I my będziemy będziemy zamawiać podlaską Michę. No ale patrzcie, nawet jakiś folk burger jest. Burger wołowy podany z frytkami. No 52 zł to, albo dziki burger to będzie z dziczyzny, patrzcie. Ja lubię dziewczynę. Ale zjemy tą deskę. Deska, to nie jest deska. Zimne jadło, widzicie, macie tu różne tatary. Sałatki są, zupy. Aha, i chłodnik litewski, tak? Bierzemy? Tak, Dobra, co na pół zjemy. dobra, zjemy. A coś do picia nie, bo mamy... Z Gosią ten jeden chłodnik weźmiemy na pół. Tak, na bez pół. dnia. No jest po prostu jest bardzo Tu są jeszcze duża właśnie ilość. snopek, Snopek. kiszki ziemniaczane, ziemniaczane. babka ziemniaczana, po prostu osobno, takie nie? I regionalne kartacze, patrzcie, podania. opiekane Tak, są. opiekane są. Macie tu nawet specjały podlaskie, jeżeli chodzi o koziołeczkę. 50% ty. O Matyldo. Whisky, bourbony. No, także pokażemy Wam. Co żeśmy zamówili? Chociaż wiecie co zamówiliśmy? Znaczy wiecie co Ale jak będzie, to się Podlaska prezentowało, tak? Micha. Na 4-5 osób jest polecana. Zobaczymy, zamówimy, pokażemy. Tak jest. Ale jest tu naprawdę przepięknie. Pięknie wszystko, jest naprawdę spory teren. No zobacz sama. Na jakimś terenie jak O, żeśmy mostkiem będziemy jak przechodzić. żeśmy wchodzili, a jak już gdzie jesteśmy. Popatrz, jakieś rybki tutaj pływają w tym stawiku, ale nie widzę. Jest tak przecudowne miejsce. My czekamy na zamówienie, Jednak zmiana. ale niestety nie było tej misy jadła. No bo mieli brakuje tam
kiszki bodajże i babki ziemniaczanej, więc zamówiliśmy inne dania, ale staraliśmy się lecieć pod region, żeby jednak coś regionalnego tu zjeść. Zgadza się. Także czekamy na zamówienia. Pokażę Wam przepiękne drzewo. Tak, to jest moje danie. Pierwsze moje wleciało. Twoja to. Chłodnik litewski Z ziemniaczkami. z ziemniaczkami. Kulka pizzelna. Także ja mam przyjemność kosztować pierwsze. Zobacz, smakowe. Chłodnik, wiadomo, że... No to sama mina mówi za siebie, także Pyszota. ja nie będę komentował. Naprawdę. Pyszota. Już? Ja sobie zamówiłem Arek ma pierogi pierogi. przyzną. Faktycznie, tu widzę. Jest. Mięso. Suróweczka. Sosik. No jak? Ty lubisz dziczyznę, nie? Naprawdę dobre. Dobre. Pyszota. No i kartacze tu mają nasi znajomi. Ida ma kartacze, masz zwykłe. A Rafał ma opiekane. Jak smakują? Pyszna. Pyszota. Pychota, wszystko. Smacznego. Jesteśmy w miejscowości Sokółka. Jest to miejscowość, w której, słuchajcie, nagrywali wszystkie 3 części u Pana Boga za piecem. Teraz będziemy się właśnie kierować do kościoła, w którym były też kręcone sceny. Wchodzimy teraz na teren tego urokliwego podlaskiego kościoła, miejsca, które dla mieszkańców Sokółki jest symbolem spokoju i historii. Ale to nie tylko zwykły kościół, właśnie tutaj kręcono niektóre sceny kultowej komedii u Pana Boga w ogródku. Jego wnętrze i dziedziniec stały się tłem dla niezapomnianych filmowych historii, scen, w których bohaterowie spotykali się, modlili i rozwiązywali swoje codzienne problemy w podlaskim klimacie. Spacerując tymi samymi ścieżkami i zaglądając do wnętrza świątyni, możemy poczuć atmosferę, którą na ekranie tak mistrzowsko uchwycili twórcy filmu. To miejsce, gdzie kino spotyka prawdziwą historię i tradycję Podlasia. Jesteśmy już pod cerkwią w Sokółce. Przepiękne złote dachy. No i mamy kolejną cerkiew, której my odwiedzimy. No i jest zamknięta, ale wygląda i prezentuje się przepięknie. Nie mamy szczęścia do otwartych cerkwi, nie wiem, czy jesteśmy za późno, chociaż tam byliśmy wcześniej w Białymstoku. No nic, może się uda kolejnym zobaczyć środek.
Dojechaliśmy właśnie do wsi Bohoniki, oczywiście na Podlasiu cały czas. Jest tu jedyny czynny z 2 meczetów właśnie w Bohonikach. Jest w tym momencie zamknięty, bo tak jak wspominałam, jesteśmy już późno, ale chociaż go zobaczymy z zewnątrz. Jest tu jeszcze Mizar. Mizar jest to cmentarz tatarski. Nie wiem, czy go będziemy szukać. Zobaczymy, czy jest może tutaj gdzieś koło meczetu. Zaraz wam pokażę. Jeszcze nie wspomniałam, że to jest właśnie pomnik historii i meczet i cmentarz Mizar jest pomnikiem historii. Bohoniki to niewielka wieś w województwie podlaskim w powiecie sokólskim, znana z obecności mniejszości tatarskiej. Historia miejscowości sięga XVII wieku, kiedy to osiedliły się tu rodziny Tatarów lipkowskich, otrzymując ziemię od króla Jana III Sobieskiego. Bohoniki to także miejsce kultywowania tatarskiej tradycji i kultury. Organizowane są tutaj modlitwy piątkowe, święta tatarskie oraz rajdy rowerowe szlakiem tatarskim. We wsi można też podziwiać zabytkową drewnianą zabudowę mieszkalną i gospodarczą z XIX i XX wieku, zachowującą malowniczy charakter Podlasia. Nawet furtka do meczetu jest z księżycem u góry i oczywiście u góry jest księżyc, półksiężyc. Na meczetach właśnie. Pięknie zadbany teren. Bardzo fajna, zadbana wioska w ogóle jest. Nie wiem, jak jest duża ta wioska, ale to chyba mała, nie? Nie będzie dużo. Nie będzie duża. Skromnie. Ale jest dom, widzisz, pielgrzyma w Bohonikach i zobacz Jakieś po są tatarsku, tutaj, czy po jakie... No Tam pewnie, jest, coś widzisz, musiało. coś, patrz. Może jakieś... No, co tam jest pisze? też księżyc jakiś. A można tam wejść? Tam jest, nie widzę. Dom? Dom pielgrzyma. I jesteśmy pod cmentarzem tatarskim, który nazywa się Mizar i to jest pomnik historii. No i tak wam pokażę, jak wygląda w ogóle cmentarz tatarski, Cmentarz muzułmański w Bohonikach Bohonikach. i najstarszy pomnik tu to jest 1700 roku. Z 1700 już nie pamiętam dokładnie któregoś roku. Także pokażę wam, jak to wygląda. Zaczęło nam troszeczkę kropić. Zbierało się dzisiaj cały dzień. Ale możemy zobaczyć właśnie, jak wygląda cmentarz tatarski. Jeszcze jedną rzecz, którą zauważyliśmy, tu są takie stare groby i myślałam, słuchajcie, już wam pokazuję, że po prostu już napisów nie ma. Widzicie? A na tych starych grobach 1700 jest ponoć najstarszy. Widzicie? A one mają napisy z tyłu. One są już takie też niewidoczne, nie? Ale z tyłu. Stare, z tyłu. Te takie Z tyłu, stare. tak. Nawet zobacz na tamtych. Na tamtych też masz stare. Aha, no też są. Jest, są... Ale z przodu są też? Nie. Z przodu nie. Ale na tych nowych? Nie wiem, ale raczej chyba nie. Jak masz z tyłu, to z przodu nie. Aha, czyli jak są z tyłu, to nie ma z przodu. Nie. No, ciekawe. Dobra, postaramy się jeszcze poszukać najstarszego grobu, ale faktycznie są już troszeczkę tu, widzicie, poniszczone, także pewnie będzie
ciężko znaleźć ten grób. Ale faktycznie można zauważyć, że mają... Puste są, tak? Nawet te... Tu jest 1996. Tak, aha. Ale numer. To ja wam powiem, że nie wiedziałam, że one mają właśnie No, widzę, że to taka jak rubik. na grobach mają wypisane praktycznie na każdym grobie jest napisy, na przykład Helena, córka Heleny, albo z domu tam kogoś. Nie chcę tak pokazywać nazwisk, imion. To są po prostu no nie chcę tutaj bezcześcić. Może ktoś by sobie nie życzył, ale no tak, no taki po prostu troszeczkę inny cmentarz i w Polsce raczej to takie unikatowe, żeby zobaczyć takie cmentarze i mówię, no poznać troszeczkę tą historię i tatarską i w ogóle tutaj z Podlasia. Także taki mały przerywnik w naszej podróży, troszeczkę wyciszenia, kontemplacji. No, ruszamy dalej. Jeszcze jedna taka uwaga, którą tutaj żeśmy zauważyli, ja wam nie powiedziałam, że na cmentarzu w ogóle nie ma ani jednego znicza. Są tylko kwiaty, nie ma w ogóle zniczy. Może nie mają w ogóle takiej tradycji, zwyczaju stawiać zniczy na grobach. Ani jednego znicza nie ma, także tylko kwiatki.